Witam moich widzów i chciałbym Was zaprosić na mój kolejny odcinek. Zanim powiem, o czym on będzie, chcę Wam powiedzieć, gdzie jestem dokładnie. Byłem w Oregonie, no właśnie, może spójrzcie, gdzie byłem i dokąd jadę. No właśnie, Seattle, czyli północno-zachodnie rejony Ameryki. Lecimy na wschód, na południe, nad Miami. Myślę, śmiało mogę powiedzieć, że to jest najdłuższa taka przekątna. No jeszcze by można polemizować, czy to jeszcze do Bostonu będzie z San Diego, ale chyba nie. Do Miami oczywiście to będzie najdłuższa przekątna, najdłuższa trasa. Seattle, Miami. Moje mile nie są tymi milami z Google Maps, bo ja musiałem jeszcze zbierać. Pokażę Wam, musiałem zbierać pick-upy. Specjalnie ustawiłem się odwrotnie samochodem niż tutaj traki stoją, bo nie chciałem, żeby patrzyli mi do talerza, że tak powiem. Mam w sumie 4 załadunki, ale mam 3 wrzutki. Ale do brzegu, bo znów się rozwodzę nad tematami, które nie miały być tutaj nagrywane. W tym momencie robię sobie pauzę, szybko zjem zupę mleczną, ale gdzie jesteśmy? Jesteśmy, słuchajcie, tutaj, nieopodal, jest Moab. Moab to jest słoneczny. Mówi się tak potocznie, kraina dinozaurów, ponieważ do tej pory tutaj ludzie znajdują, tak jak i naukowcy znajdują szczątki dinozaurów, ale również stolica offroadu. Tutaj zjeżdża generalnie, można powiedzieć, cały świat, na pewno cała Ameryka, żeby sobie pojeździć wranglerami, skuterami, tymi różnymi wynalazkami. Ja generalnie nie mam czasu, bo ja muszę zasuwać, ale tutaj na górę, słuchajcie, no weszłoby się. W dobrych butach oczywiście mam klapki, ale tutaj na górę weszłoby się. Słuchajcie, no fantastyczne miejsce. Nie ma tego fragmentu, tej skały tutaj nie ma nigdzie. Tutaj tej też. O czym będzie ten odcinek? Słuchajcie, tutaj nie będę mówił Wam, że Aleheca odkręciła mi się śrubka w samochodzie i robiąc z tego super reportaż, bo nie wiadomo, co się stało. Pokażę Wam dziś Las Vegas, ale już od środka. Nie z kabiny traka, nie z okna, nie przejeżdżając i tak dalej. Czyli będzie Las Vegas. Nie chcę mówić Wam o Las Vegas, co to jest, bo każdy wie, wiadomo o co chodzi. Jedna odpowiedź na może Wasze pytania. Czy takich dni jak tamten, tutaj jako truck driver w Ameryce mamy często, czy w ogóle mamy? Wranglery. Słuchajcie, nie ma miejsca poza Florydą, żeby było więcej Wranglerów. Tutaj, w tym mieście jest od groma Wranglerów do wynajęcia, pewnie też prywatnych. Ale konkretnie, nie ma takich dni, słuchajcie, tutaj. Ten dzień, taki day off, gdzie mamy dużo zapasu do deliverów, do zrzutek, do wyładunków, słuchajcie, jest bardzo mało, praktycznie w ogóle. Ja wcześniej to też są 2 odcinki na moim kanale Tombstone, oczywiście Dziki Zachód, akurat też z Dariuszem, ponieważ jechaliśmy pewien odcinek razem na południu Stanów, a był Thanksgiving, dlatego mieliśmy czas wolny, żeby spędzić tam sobie cały dzień i tak dalej, i tak dalej. Tutaj również wyszła sytuacja, że te delivery miały być w Michigan, w Detroit na poniedziałek jednak, czyli lepiej stać na południu, gdzie jest ciepło, tak, w Vegas. To są ewenementy, słuchajcie, takich dni generalnie nie ma. Nie ma nie znaczy, że one są niemożliwe, mówię nie ma, ponieważ to się nie dzieje. Kiedyś tam coś tam wyniknie, coś się stanie, że ktoś gdzieś zostanie, czy pojedzie do miasta Uberem, za Ubera zapłaci, bo nie wszędzie stoimy, słuchajcie, my tutaj nie stoimy
centrum miast i tak dalej. Trzeba wszędzie dojechać. To jest inny temat. Generalnie bardzo, bardzo rzadko lub w ogóle takich sytuacji tutaj niestety, ale nie ma. Tutaj spójrzcie, wiozę ten wózek widłowy. To jest taki junk, złom. Spójrzcie. Wszystko tutaj jest ruina, no starość. Jak to wieść w ogóle z jednego końca Ameryki na drugi? To też kosztuje ten transport, podejrzewam, że no, minimum $5000 albo 4, coś takiego. Sam ten wózek. Jak to możliwe, że komuś się opłaca to na Florydę zawozić? Nie rozumiem tego kompletnie. Ale do rzeczy dalej. No dobra. Czy fajnie jest mieć taki dzień wolny w Las Vegas? Oczywiście, słuchajcie, bezapelacyjnie do samego końca. Oczywiście, że tak. Uciekamy tutaj już stąd, była mała pauza, zupa zjedzona, lecimy dalej na Albuquerque, Amarillo, Texas, Dallas i później z Dallas już tam lecimy na Luizjanę, Baton Rouge, Nowy Orlean, potem to już Tallahassee, Pensacola, Tallahassee, Orlando, Canaveral, Miami. No nieważne. Słuchajcie, także Las Vegas, będę tam wchodził co jakiś czas i będę wam, no coś tam może dopowiem. Zobaczcie sobie, wiadomo, że każdy, no nie każdy był, ale każdy wie, co to jest Las Vegas, widział na pocztówkach, na filmach. Ja powiem wam swoje 3 grosze, ok? Także miłego oglądania, ja lecę dalej. Witam Was dzisiaj w Las Vegas i właśnie idziemy tutaj. Mój kolega Darek zrobił rezerwację na autonomiczny pojazd. Pojedziemy na dół, na południe Las Vegas takim właśnie pojazdem, spójrzcie. One już tutaj jeżdżą po Vegas. Pomarańczowa, czerwona, to tak. Ten niebieski, no niebieski spoko, ale jak miałbym kupować, to tylko żółtą albo czerwoną, pomarańczową. Piękna jest.
potrzebuję reset. Małą przerwę. Start your ride by using the touch screen. We hope you enjoy your ride. If you need help, you can use the help menu on the touch screen. Tutaj słuchajcie, nie ma tej części dla kierowcy, nie ma kierownicy, nie ma pedałów, nie ma kompletnie nic. To jest taka bagażówka jakby. Co? Śmiesznie. Ja nie pojedzie, dopóki pasów nie zapniesz, kurwa, Michał. Tak? I nas nie wy... Please fasten your seatbelt for your safety. Kurwa. O, cicho. Zgupiała. Finding the best place to stop. To może trzeba to się otworzyć. Nie, dopóki... To chyba to będzie, wiesz, Tak. dopiero, że... Ona myśli, ona No wie. tam, wiesz, ktoś wysiada, ktoś się A. rusza i chuj. Dla bezpieczeństwa to No. będzie go tak. No, tak zaparkowała komsi komsa, nie? No jest skupiała, kurwa, chyba. Skupiała, w pewnym no. momencie. Co robimy? Już ty. Poważnie? Zmienili, no. Trzeba wejść na Excalibur, kurwa. Czyli to do tego. Czyli na drugą stronę jakąś. No tam jest przejście jakieś pod ziemią pewnie, nie? Nie, no tamto. O. No tu wysiadali, o ile dobrze kojarzę, nie? Tak. Kurwa, 16 jest, nie? No to późno, Darek. Darek.
jakieś ten, nie piwko czy coś. Ale tutaj czy... Nie no, wyjdziemy na A. zewnątrz. You are ready. You're welcome. No ja wiem co ja będę pił. No to... Oczywiście zanim pójdziemy do Vegas, na miasto tak zwane, trzeba napić się piwa. Ja ogólnie nie jestem piwoszem, nie lubię piwa, mnie piwo męczy. Jeśli mam pić alkohol, oczywiście piję tak zwaną czyściochę, wiadomo o co chodzi. Piwo amerykańskie tutaj w Stanach jest po prostu totalnym syfem. Ja przypadam za piwem, ale tam gorąco i tak dalej. Chyba nawet ułożyliśmy waty, piwa jakieś tam specjalne. W tej kwestii zaufałem Darkowi. Darek jest piwoszem, także było ok. Daj spokój. This has been open since August. Oh, 1 hour? So like the night guy depends on like this travels. Like usually around 1 a.m. If there's enough work. Dobra, to tu siadam, zobaczymy co będzie. No i jak teraz? Kurwa? Już przejeba? No właśnie, kasyna i jego automaty. No nie jest tajemnicą, że kasyna powstały po to, żeby zarabiać pieniążki. Ja osobiście, słuchajcie, byłem już chyba w każdym kasynie w Las Vegas, to Bellagio, Caesar, MGM i tak dalej, no chyba w każdym, dosłownie w każdym. Nie lubię grać, nie lubię hazardu, nie umiem też, karty mnie nie interesują. Wklepywanie tych różnych przycisków na automacie uważam to za bardzo infantylne, ale no, są tacy, którzy to lubią, także to jest właśnie dla nich, nie dla mnie. Zagrać raz można. Kiedyś pamiętam, byłem w Bellagio 20 lat temu. Mówię, dobra, poświęcę $100. Po $15 wyszedłem. To jest strasznie nudne, infantylne, głupie. W ogóle nie mam fan z tego siedzenia tam i patrzenia, jak ktoś mnie kantuje. Ale ja tak mam. Inni to uwielbiają, grają, wydają swoje pieniądze. My tam jesteśmy przez chwilę, ponieważ Darek ma chyba podobne zdanie. Tu już chyba zaznaczyć, za ile tam chcesz zagrać. No to już zrobiłem to. 50, czekaj, a tu? Change. A, chyba Teraz. tak, no. Co? O. 10. Nie, chyba za mało. kurde. Prawie 50. Czekaj, tu jest change. A, właśnie. Ej, coś wygrałem, Darek. 10 milionów. No, to jest taki bullshit.
To jest takie czekanie, jak się maszyna ustawi, kurwa. O, No i co? game over. No. U mnie też, game over. Ja pierdolę, nawet nie będę chodził, żeby mnie płacili tam kurwa ile, 82 centy kurwa czy ile. Będzie można jeszcze zagrać kiedyś. Ej, ja mam Michał jakiegoś szapnie wdolność. Tam jakiś bar jest, czy nie ma dla tych barów żadnego? Kurde, nie wiem, ty. Sandwich or sweet, please go all the way along the other side. No dobra, mała zmiana. Zauważyłem wcześniej, że tam jest problem, pojawił się po raz kolejny z moją fonią, znaczy w sensie z mikrofonem. Tam był duży wiatr w Moab. No i ten Bluetooth jednak, no to jednak jest, nie jest perfekcyjny. Słuchajcie, konkretnie, bo ja mówiłem wam wcześniej, że jeden z Oregonu, Floryda, nad Miami. Tak naprawdę tutaj w tym momencie to ja już jestem w Kalifornii i wracam z Miami, mam Kalifornię koło San Francisco i dalej jadę znów do... Może coś mi spadło, że znów do Oregonu jadę, także jestem właśnie w Kalifornii, jest ponad 30 stopni Celsjusza, do rzeczy, The Sphere, czyli sfera. Tutaj nie będę szpanował swoją wiedzą na temat tego obiektu, bo nie wiem. Można oczywiście wyczytać. Tak krótko do rzeczy, czy warto? Oczywiście tak, zależy jeszcze na jaki film, ponieważ Czarnoksiężnik z Krainy Oz, no wiadomo o co chodzi. Czy to jest film na takie efekty, taki ekran? Uważam oczywiście, że nie. Tam była jedna ta scena tornado i tak dalej, rzeczywiście zrobiło to na mnie wrażenie. Cała reszta to nie fabuła, stricte fabuła, bajka. Ale obiekt trzeba zobaczyć. To jest jedyny w swoim rodzaju obiekt chyba w Ameryce, może nie na świecie, ale na pewno w Ameryce, a już na pewno w Las Vegas. Także bilety, słuchajcie, najtańsze $106, czyli sama góra, nawet $4000 sam dół, ponieważ się już widzi ten efekt, czyli dookoła głowy wszystko. We got 1 and 2. Have a good time. Yeah, welcome in. You're welcome. Mamy 407, rząd 20, miejsce 28 i 27. Go ahead. Give me a second, please. Go ahead. Give me a second, sir. You might move your hand, your glasses away, please. Go ahead. Co tu sprzedaje?
400 na górę jeszcze musimy jechać, nie? Darek, łazienki. Three-story Ty patrz, co wylądał, Michał. Już? Co to jest? Nader musisz. Pojebało ich. No, dobra, to chyba już takie kurwa jest. To jest taka bezczelność. A na górę idziemy, nie? Na górę, no tylko patrzcie, czy wiesz, jest gdzieś tu ten. Jeszcze wyżej. Hi there, welcome. 404, a my mamy co? 400. 404. Czyli w tamtą stronę. Which is brown squat on that one? I just rubbed off on you. I looked up No, Darek, tu nawet kurwa alkohole są. To nie jest $50 kurwa szat, ale są. Ale są, dokładnie. 407, to by to było. Tak, kurwa, to jest ile to trzeba pytać, ja pierdolę. But Tiffany! Like credit card to wall and No. Oh, no, not here. I like Terry. I don't feel like Darek tutaj, nie?
Mamy 7 mamy. Ale mamy 20... A. 20? No to tu jest, 16,30. Nie, 407 tu jest, 16,30. A, no to jest to samo. Z tej strony będzie łatwiej. Mamy jaki? Rząd 20, 27, 28. Hi guys, you can't block the, please don't block the stairs. Miss? Hello? Miss? Please don't block the stairs. Ja Oh, pierdolę. hi, 407, 20, 27, 28. 20? Is right where she's at. Oh, okay. Miss? Hello? They're coming right there. I'm sorry, hon. If you want to, come over here and take pictures from here. O kurwa, jak tu jest stromo, nie? Ja pierdolę, dalej. Just because total chases are okay. Listen, honey, I got them harks to get in. Now look at Dorothy, you ain't using your head about, Miss Gulch. Think you didn't have any brains at all. I have so got brains. Well, why don't you use them? When you come home, don't go by Miss Gulch's place. Then Toto won't get in her garden, and you won't get in no trouble, see? Oh, Hunk, you just won't listen, that's all. Well, you're... To buy a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Ale przecież to jest schodzenia i schodzenia. Słuchajcie, jesteśmy już po spektaklu z Darkiem. Godzina 15. Czarnoksiężnik z krainy Oz. Pokażę wam, nawet nie mogę tego objąć w sumie. Tak to wygląda. W tym filmiku powiem wam, czy warto było tutaj przyjechać, wejść, tutaj zapłacić. Darek, ile jest? 109? 109, tak. 109 dolarów to nie są najdroższe bilety, raczej no, z niskiej półki, no mniejsza z tym. Tam na dole
200-400, tak? Także, ale o tym powiem Wam w moim filmiku. Będzie krótki taki filmik, bardziej monolog i ktoś tam Wam pokaże. Słuchajcie, miejsce tutaj z zewnątrz jest niesamowite, w środku również. Spójrzcie. Tyle w temacie z firm Las Vegas. Darek, no stoły puste, kurwa. Te maszyny to coraz bardziej wymyślne, kurwa. Drugi od pieniędzy się przypierdala. Ja tu siedzi, cygaro kopci, kurwa, ty jak widok to chyba. Pewnie Darek ma na koncie, kurwa, od chuja. I żyje sobie beztrosko, kurwa. Rozpierdolić kilkadziesiąt tysięcy. To jest tamta sala. Czyli Darek od lat bez zmian, kurwa. Zobacz, to było kurwa tyle lat temu tutaj, zobacz. Kolejki kurwa do Rolexa czy co? Ludzi kurwa.
Spójrz te róże, kurwa. One są żywe jak... Co 15 minut. Do 15. Wieczorem, no. Da, da kommt die Pizza. Achtung, da oben auf dem Ding. So, Achtung, Achtung, guck mal, hier ist das. Schön der Wind, dann ist doch keine World Best Pizza. Das ist doch scheiße. Das ist Geld da. Dann habe ich abends 20.000 Menschen gegeben. Oh mein Gott. Także mniej więcej widzieliście już Vegas. Nie można nakręcić, słuchajcie, całego pobytu, bo nie ma sensu. Co jeśli chodzi o mnie i Las Vegas? Ja generalnie w tym momencie już się tam nudzę. Nie lubię hazardu, nie lubię grać, widziałem wszystko. Alkohol mają bardzo kiepski, nawet drinki. Kiedyś kupiłem w Caesar Palace drinka, to wlał mi za $25 wodę. Generalnie tandeta, oszustwo i tak dalej. Oczywiście pierwszy raz trzeba tam być, trzeba zobaczyć i sobie powiedzieć samemu, ja tam byłem, ja tutaj byłem, zobaczyłem, widziałem.
czy tam jeździć, słuchajcie, cały czas. Jeżdżą. Lubią grać, bawić się, wydawać pieniądze i tak dalej. Byłem tam z moim kiedyś synkiem. Są potężne upały. Lato, nawet wtedy było 55. Mój synek był mały, nie dawał rady. Z kolegami na, wiadomo, oczywiście tak to wygląda. Słuchajcie, Las Vegas to nie jest miasto, które zwiedzamy nie wiadomo jak. Tam się wszystko powtarza. Ta jedna ulica to jest właśnie Las Vegas, bo już peryferia, tam nic nie ma, małe hotele dla tych, którzy przyjeżdżają oglądać. Słuchajcie, Las Vegas nie powstało tak po prostu w tamtym miejscu, bo na chybił trafił, ktoś powiedział sobie tam budujemy. Nie. Tam właśnie odkryto naturalne źródła wody na pustyni Mojave. I tamten był taki jakby węzeł, coś ala jak stryków, węzeł komunikacyjny, czyli jak latały dyliżansy do LA, do Kalifornii, na przykład z Chicago czy z Nowego Jorku, to tam miały taki ten punkt, gdzie konie piły wodę. Mówimy tutaj o dawnych czasach, ale tam był taki węzeł komunikacyjny. Później powstała kolej, też to się zaczęło rozwijać, ale tak naprawdę Vegas dostało takiego boomu, kurczę, zimno jest, dostało takiego boomu, gdy zaczęto budować, no właśnie, co? Zaczęto budować właśnie tamę Hoovera. Tam pracowało bardzo wiele tysięcy pracowników i coś trzeba było z nimi zrobić. To raz, a dwa to zaczęto mieć chrapkę na ich pieniądze. I właśnie, pracownicy, którzy budowali tamę Hoovera, potrzebowali rozrywki, to nie mogli siedzieć w kontenerach, potrzebowali rozrywki i do tego miejsca. Słuchajcie, bo ja zaczynam trening za chwileczkę, ale muszę się ubrać. I tak właśnie zaczęto budować, rozbudowywać Las Vegas. Las Vegas to jest po hiszpańsku, pamiętam, albo polana, albo łąka, bo była tam woda. Wszędzie indziej jest sucho, piasek, nie ma nic. I ci pracownicy jeździli z tego. Ta miejscowość się zmieniła, bo tam kiedyś był przejazd od Kingman, Arizona, przez miasto Boulder City. Teraz tam jest obwodnica, ale jest mniejsza z tym. Oni tam mieszkali, ale tam nie było legalnego hazardu, zdaje się. Nie chcę tutaj mylić, ale w Vegas zaczęto jeździć, ci pracownicy zaczęli jeździć do Vegas na wódkę, na dziewczyny, żeby grać w kasynach, budowanych kasyn coraz więcej. I tak to miasto się rozwinęło. Sin City, miasto grzechu, inaczej. Miasto rozpusty, jeszcze mówią miasto rozrywki, no to tyle ja wiem, resztę możecie doczytać. Także dziękuję za uwagę i do następnego razu.